Cześć, oglądacie Gler One TV. Ja jestem Marcin, ze mną jest Agata i w tym odcinku zajmiemy się tematem czasu synchronizacji błysku z migawkami w Waszych aparatach. Zapraszam do oglądania. Osoby, które zaczynają poznawać świat studia i wykorzystywania lamp błyskowych studyjnych, bardzo często napotykają taki kłopot związany z synchronizacją błysku. I objawia się on tym, że na zdjęciach macie zupełnie czarną klatkę, albo pojawia się pasek czarny. I większość z Was nie wie, skąd on się bierze. I teraz chciałbym się właśnie tym tematem zająć. Pierwsza sprawa, którą trzeba poznać, to jest właśnie czas ekspozycji, bo on tutaj będzie grał kluczową rolę. I pamiętajcie, że Wasze aparaty mają taki parametr, który nazywa się czasem synchronizacji błysku. On w instrukcjach jest oznaczany jako X-Sync. I to jest taki graniczny czas, którego nie powinniśmy przekraczać. To jest najkrótszy czas migawki, gdzie lampy powinny się synchronizować z tą Waszą migawką i dawać Wam równo naświetlony pełny kadr. Ja teraz z premedytacją w aparacie, który mam ze sobą, a jest to Sony Alpha 7R Mark III, zastosuję bardzo krótki czas ekspozycji. Zobaczymy, jaki efekt da zastosowanie 1/1000 sekundy. Zobaczmy, co się stanie wtedy. Jak widzicie, przy 1/1000 sekundy zdjęcie jest zupełnie czarne i nie wynika to z tego, że tu był dekiel, albo z tego, że było źle wymierzone światło, bo światło było dobrze wymierzone. Czarna klatka wynika z tego, że migawka w aparacie nie była w stanie się tak szybko otworzyć i zamknąć, żeby umożliwić lampie błyskowej wstrzelenie się właśnie w ten moment całkowitego otwarcia. Dlatego na zdjęciu nie widzimy Agaty, nie ma ani nawet fragmentu tego planu zdjęciowego. Więc zobaczmy, co się stanie, jeżeli ten czas... Wyskoczymy o jedną działkę, tak? Czyli z 1/1000 przejdziemy do 1/500 sekundy, zobaczymy, jaki będzie efekt. Przy 1/500, jak widzicie, zaczyna się cokolwiek pojawiać na zdjęciu. Jest taki bardzo wąski pasek, który jest biały. I to jest fragment, który jest nad Agatą. I ten czarny pas, który tam widać, to jest tak naprawdę druga kurtyna migawki. Więc wbrew pozorom zrobiliśmy zdjęcie nie Agacie, ale migawce. Ten czarny pas to jest właśnie migawka. Zjechaliśmy z 1/1000 na 1/500 sekundy, więc teraz z 1/500 skoczymy na 1/250 i sprawdzimy, co się będzie działo. Przy 1/250 sekundy już widzimy Agatę, a o to nam chodzi. Niemniej jednak cały czas gdzieś tam kawałek zdjęcia jest niedoświetlony. To jest cały czas ta druga kurtyna migawki, która nie zdążyła się całkowicie otworzyć, żeby umożliwić naświetlanie zdjęcia. I to było przy 1/250 sekundy. No więc skoczymy dalej o jeden stopień na czas 1/125 i zobaczymy, co się będzie działo. I przy 1/125, jak widać, kadr jest cały idealnie naświetlony. Więc jak widzicie, miałem rację mówiąc, że światło jest dobrze wymierzone, bo ani mocy błysku, ani przysłony nie zmienialiśmy. Cały czas pracowałem tylko i wyłącznie czasem ekspozycji. No i to światło oczywiście pochodzi tylko z lampy błyskowej. Kolejna sprawa. Co by się działo, gdybyśmy zaczęli wydłużać czas ekspozycji? Bo czas synchronizacji już widzicie, mamy opanowany, wiecie, skąd ta zależność wynika, czemu ten czarny pasek był i kiedy go nie ma.
Więc idąc dalej tym tropem, zobaczymy, co się będzie działo z naszym zdjęciem, z obrazem, jeżeli ten czas ekspozycji będziemy dalej wydłużać. I tutaj zwróćcie uwagę na to, że pracujemy z lampą błyskową, ale mamy też dookoła sporo świateł ciągłych, które służą nam do oświetlania naszego planu pod wideo, które oglądacie. I to ma duże znaczenie i zaraz to zobaczycie. Zmiana czasu ekspozycji z 1/125 na 1/60 sekundy jeszcze nie powoduje wzrostu udziału światła zastanego w całej ekspozycji. Dlatego teraz skoczymy o 2 działki, czyli przejdziemy przez 1/30 aż do 1/15 i sprawdzimy, czy przy 1/15 światło z lamp LEDowych, które tutaj mamy ustawione, zmieni wygląd naszego zdjęcia. Sprawdźmy 1/15. Jak widzicie, przy 1/15 udział światła zastanego już jest widoczny i to mocno widoczny. Światło LEDowe, które tutaj służy nam do oświetlenia pod wideo, jest dopasowane do temperatury barwowej światła błyskowego, dlatego nie widzicie zmian koloru. Natomiast zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z cieniami. Czyli cień, który przy ekspozycjach na 1/250 i na 1/125 pojawiał się po lewej stronie na ścianie za Agatą, który był powodowany przez to, że lampa błyskowa świeciła od prawej strony, zaczyna nam niknąć, ale tylko i wyłącznie dlatego właśnie, że te lampy, które mamy tu dookoła porozstawiane LEDowe, wypełniają cienie. I to jest sposób na regulowanie ilości światła zastanego, czyli w waszej ekspozycji. Czyli w sytuacji, gdzie mielibyście rozstawioną lampę błyskową w miejscu, gdzie jest dużo światła zastanego, to właśnie czasem ekspozycji zmieniacie sobie ten udział tego światła zastanego w zdjęciu. Przypominam, że nie zmieniała się czułość, z jaką pracowaliśmy, było to cały czas ISO 100. Energia błysku również została zablokowana i przysłona cały czas była ta sama. Jedyny parametr, który się zmieniał podczas naszych testów, to był właśnie czas ekspozycji. To wszystko w tym filmie, ale jeżeli macie jakieś pytania związane z czasem synchronizacji i ze stosowaniem różnych czasów ekspozycji z lampami błyskowymi, zostawiajcie te pytania w komentarzach pod filmem. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w innych odcinkach Clear One TV.